Jysk od Jysk Sengecoislea. Ja przez 12 lat w Danii byłem nauczycielem duńskiego i dlatego chciałbym poprawnie wymówić nazwę firmy, w której pracuję. Firma nazywa się Jysk, a pochodzi od Jysk Sengecoislea, czyli jutlandzkich magazynów sypialnianych, bo tak firmę nazwał 40 już blisko lat temu Lars Larsen, który tę firmę zakładał. Więc nie Jysk, nie Jysk, tylko Jysk. Zapraszam. Dzień dobry, nazywam się Piotr Padalak. Od blisko 20 lat mam przyjemność bycia country managerem Jysk Polska, a znajdujemy się przed Urzędem Miasta w Gdyni. Tu jesteśmy dlatego, że, może pokażę, tutaj w tej kamienicy właśnie, tu się zaczynał właśnie Jysk Polska. A tutaj jeszcze przy okazji darmowa reklama dla bardzo fajnego miejsca, Bar Anker, w którym stołowaliśmy się przez miesiące pracy właśnie tutaj w Gdyni. Fantastyczne miejsce. Dzisiaj też tam zjadłem omlet za dychę. A teraz znajdujemy się przed jednym z dwóch pierwszych sklepów Jysk w Polsce. Miejsce, które dla mnie osobiście wiąże się z mnóstwem fajnych, ciekawych wspomnień. I jedną z takich historii jest historia otwarcia pierwszego sklepu Jysk w Polsce, sklepu w Gdańsku. Bardzo mocno się przyłożyliśmy do tego, żeby to był sukces. I o godzinie 8 w marcu właśnie 2000, kiedy sklep miał być otwarty, przed sklepem były pustki, nie było nikogo. Zrobiło nam się trochę łyso. Zastanawialiśmy się, czy spakować interes i wrócić do Danii, ale wtedy nadjechały autobusy z miasta i wysypały się setki klientów i okazało się, że to było jedno z najlepszych otwarć Jysk w Polsce w ogóle do dzisiaj, blisko 20 lat później. A jeszcze tutaj to oczywiście gęś. Dlaczego gęś? Dlatego, że moim zdaniem najlepsze kołdry są z gęsiego puchu, sam pod taką śpię. Mówiłem Jysk Sengecoislea, czyli magazyny sypialniane i rzeczywiście na początku było trochę magazynowo, ale nam sklepy naprawdę się pięknie rozwinęły. Dzisiaj jesteśmy w nowoczesnych, pięknych sklepach, oczywiście z fantastyczną obsługą, również tu w Gdańsku. No i z wyglądu tych naszych sklepów jesteśmy ogromnie dumni. No, rozwijamy się. Była Gdynia, jesteśmy w Gdańsku, w Trójmieście. Dlaczego tutaj zaczynaliśmy? Dlaczego do dzisiaj tutaj jest siedziba główna naszej skandynawskiej, duńskiej firmy w Polsce? O tym za chwilę. Zapraszam nad Motławę. Jesteśmy tu dlatego, że jesteśmy blisko Danii. Lot z Gdańska do Kopenhagi trwa tylko 45 minut i to był jeden z powodów, dla którego Jysk wybrał Gdańsk. Mieszkałem w Danii, tam mi się mieszkało świetnie, to jest poukładany, dobry kraj, no ale tęskniłem do Polski. Postanowiłem, że tu wrócę, no i postanowiłem znaleźć duńską firmę, której jeszcze nie ma w Polsce, a która się w Polsce chce otworzyć. W gazecie wyczytałem, że Lars Larsen, właściciel Jysk, chce otworzyć sklepy w Polsce, no i zadzwoniłem. Dopytałem, czy mogę pomóc w otwieraniu Jysk Polska, no i tak już zostało, a tak się szczęśliwie złożyło, że właśnie firma postanowiła założyć siedzibę tutaj w Trójmieście w Gdańsku. Strasznie mi się to podoba, bo to jest bardzo dobre miejsce, nie tylko, jak mówiłem, do prowadzenia interesów, ale też do życia, bo tu jest super. Okej, det er frygtelig koldt. Vi skal ind på kontoret og have en kop kaffe. Czyli jest strasznie zimno, jedziemy do biura, zapraszam na kawę. Jest ciepła kawa, jesteśmy w biurze, a przy kawie spotykam człowieka, którego spotkałem 19 lat temu, Jacka Wasilewskiego. Cześć. Jacka spotkałem na rekrutacji do pierwszego sklepu Jysk Polska i Jacek wtedy, gdzie ty pracowałeś? O, sprzedawałem ryby. Jacek sprzedawał ryby. Na rekrutacji zapytałem, no ale dlaczego do Jysk? Pamiętam, że moim planem było być najlepszym kierownikiem sklepu, potem najlepszym kierownikiem regionu i ewentualnie być potem odpowiedzialnym za kilka regionów, ale tak wysoko
Nie marzyłem. Znaczy mówiłeś, że będziesz chciał być dyrektorem sprzedaży, ja pamiętam. Pojawiła się potrzeba ekspansji. Mieliśmy taką starą Toyotę Corollę, a ponieważ ja wiedziałem, że Jacek w tych rybach, w których pracował, jeździł po centrach handlowych po całym kraju, to zapytałem, czy by nie wsiadł w tę Toyotę i nie poszukał dla Jusk nowych sklepów. No i znalazł ich od tego czasu z 200. Tak? Tak. Tak. I to właśnie zawsze było za mało. I zawsze było za mało, a będzie ich jeszcze więcej. Słuchajcie, Jacek już poszedł, ja o tym przy nim nie mówiłem, bo on jest strasznie skromnym człowiekiem, ale on jest najlepszy w swojej branży, on jest świetnym negocjatorem, znalazł najlepsze sklepy juskowe na świecie. Jacek Wasilewski nie jest jedynym kolegą czy współpracownikiem, z którym mam przyjemność pracować od wielu, wielu lat. Kolejne spotykamy w dziale Helpdesk i tutaj przedstawię Wam moją koleżankę Violetę. Violeta, powiedz, jak się zaczęła Twoja historia w firmie? Moja historia w firmie. No, było to już kilkanaście lat temu. Początki firmy jest w Polsce, rekrutacja. Wygrałam podobno w konkursie na najładniejszy charakter pisma, dlatego dostałam się do firmy. Następnie pracowałam jako sprzedawca, pierwszy, drugi sklep. Później kilka lat pracy w grupie, która zajmowała się pomaganiem w otwieraniu sklepów w Polsce i nie tylko. Następnie przeszłam do działu marketingu, żeby ustabilizować troszeczkę swój tryb życia i teraz w Helpdesku. W Helpdesku Wiola jest cenionym fachowcem, a z tym charakterem pisma to było tak, że wtedy w Jusk jeszcze nie mieliśmy drukowanych wywieszek cenowych, tylko musieliśmy je malować flamastrami i Wielka robiła to najpiękniej. Tak? Niestety mój talent się nie rozwinął, ponieważ pojawiła się konkurencja w postaci programu do tworzenia etykiet. Tak jest. Dzięki, Wiola. A kolejną osobą, z którą długo mam przyjemność pracować, jest Ania Borowa. Cześć. Nie uwierzycie, ale Ania została zatrudniona do pierwszego sklepu jako magazynie, bo nie mieliśmy już stanowisk sprzedawców, a bardzo chcieliśmy zatrudnić Anię. A dlaczego, Ania, chcieliśmy Cię zatrudnić? A bo ja słynę z tego, że mówię testowo, czy to w zasadzie prawdę mówię, o tak. Tak, no Ania... A nie wszyscy to lubią. Ania opowiedziała na rekrutacji, jak w poprzedniej swojej pracy przed Juskiem, czyli 20 lat temu, okrzaniła swojego szefa, który brzydko się zachowywał. To się nam na rekrutacji tak spodobało, że Ania pracuje do dzisiaj i do dzisiaj mówi prawdę. A jest cenionym... I dalej nie wszystkim to się podoba. Tak, ale Ania jest fachowcem, który w tej chwili jeździ po wszystkich krajach Juska, pomaga wprowadzać nowe systemy i no jest takim naszym reprezentantem na arenie międzynarodowej. Dzięki, Ania. Tak, zgadza się. Dzięki. Wszystko. Proszę bardzo. Do zobaczenia za kolejne 20 lat. Tak jest. Okej, a teraz jesteśmy w dziale sprzedaży i marketingu, który chciałbym szybko przedstawić. Hania, która zajmuje się mediami społecznościowymi, Marcin, Monika i Maciej, którzy dzielnie układają nasze gazetki marketingowe, a Maciej zaczynał w ogóle karierę swoją w Jusk w sklepie, od pracy w sklepie. Podobnie jak Klaudia, która zajmuje się marketingiem lokalnym na otwarciach sklepów. I Jasia, która dzielnie szefuje temu działowi. Dziękuję bardzo. No, to dotarliśmy do pokoju, w którym pracuję na co dzień. Jest po skandynawsku minimalistyczny. Chciałem Wam podziękować za czas, który poświęciliście na to, żeby spotkać się ze mną, spotkać się z firmą Jusk. Dziękuję bardzo, bardzo się cieszę. Mam jeszcze taką prośbę w imieniu Hani i swoim. Tak jak zachęcałam Was w zeszłym miesiącu, zapraszam też teraz, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.